Nazywam się Tomasz Wiśniewski, obecnie mam 28 lat i pracuję nad doktoratem z historii. Wychowałem się w takiej, powiedzmy, typowo polskiej, nijakiej, drobnomieszczańskiej rodzinie, gdzie panował taki powierzchowny, emocjonalny zarówno katolicyzm, tak katolicyzm ludowy, jak i taki powierzchowny antykomunizm. Kierunek, nazwijmy to ogólnie, narodowo-katolicko-konserwatywny. Pod wpływem takiego trochę religijnego uniesienia wybrałem liceum katolickie. W czasie pierwszej klasy w liceum jakoś nawiązałem kontakt z lokalną komórką, lokalnym oddziałem Unii Polityki Realnej, z młodzieżówką, ale trafiłem też na bardzo interesującego nauczyciela historii w liceum, który, jak się okazało, sam kiedyś był działaczem takich radykalnych grup i on na przykład zarzucał mnie całym mnóstwem gazetek, ulotek, jakichś broszur, książek na temat różnych europejskich, zachodnich ruchów nacjonalistycznych, radykalnych. Pokazał, jak ta skrajna prawica wygląda od strony tak bardziej, można powiedzieć, intelektualnej. Stopniowo odszedłem właśnie od korwinizmu, od UPR-u i związałem się z bardziej takimi niszowymi grupami, które właśnie miały tą wizję społeczeństwa katolickiego, zwieńczonego przez króla, z wiodącą rolą arystokracji, czy to prawdziwej, czy też arystokracji ducha, jak to nazywano, oraz później z takimi bardziej synkretycznymi grupkami typu falanga. To byli ludzie, którzy po prostu mieli takie bardziej intelektualne podejście do życia, tak? Czyli chcemy budować jakieś imperium zbudowane na jakichś wysublimowanych zasadach, tak? Na jakiejś wysublimowanej symbolice. Tak? Współczesny katolicyzm jest dla nas zbyt liberalny, zbyt miałki, więc chcemy bardziej średniowiecznego takiego podejścia do życia, tak? Ascetycznego, bohaterskiego, heroicznego. To na pewno był antykonsumpcjonizm, tak? Sprzeciw wobec takiego kapitalistycznego parcia na konsumowanie, na lans, na prestiż. Bardzo silny sprzeciw wobec, jak to się nazywało, pedalstwa, tak? Wobec marszów gejów, lesbijek, tego równouprawnienia. Oni są źli, że są na przykład antyreligijni, więc musimy z nimi walczyć, tak? I to jest rodzaj krucjaty. Chodziliśmy na przykład blokować czy protestować przeciwko jakimś paradom czy marszom równości, które zresztą w Szczecinie nigdy nie były jakoś mega pokaźne. Na tego typu demonstracjach spotykali się właśnie korwiniści, jacyś konserwatywni katolicy albo nazi, skinheadzi, tak? I po prostu to była taka dziwna mieszanka, że ludzie, którzy poza tym za bardzo nie potrafią się dogadać, mają zupełnie rozbieżne poglądy, no stoją razem i krzyczą, że geje źli, nie wiem, zrobimy z wami co Hitler z Żydami i tak dalej. Falanga była właśnie wówczas, tak 2010, 2012 i tak dalej, no jedyną organizacją właśnie narodową, która programowo nie odcinała się od faszyzmu. Tak? Faszyzm był jedną z jej otwartych inspiracji. W sumie też był taki może punkt, którego nie nazwałbym tak totalnie zwrotnym, ale jeden z rzeczy, których zapamiętałem. Tutaj w Poznaniu któraś tam kontra wobec jakiegoś marszu czy parady równości. Tak? I po prostu zobaczyłem tam, oczywiście biegałem z tymi jakimiś kibolami czy ludźmi, którzy tam krzyczeli przeciwko temu, ale widziałem na przykład po drugiej stronie ludzi, którzy mi się wydali tak zupełnie normalni, tak? Którzy są nawet może też nie są tacy dziwni, jakich się przedstawia w tym naszym dyskursie. Także w gruncie rzeczy jesteśmy do siebie podobni, nawet w niektórych względach, pod niektórymi względami tacy sami. Też na drugim roku studiów z takiej ciekawości nazwałbym to cywilizacyjnie, zainteresowania różnymi cywilizacjami, kulturami, poszedłem studiować etnologię, antropologię. Również tamte lektury zaczęły na mnie wpływać, tak, jakoś tak powoli się sączyć, że po prostu dostrzegłem, że poza tym zamkniętym uniwersum skrajnej prawicy są również inne zupełnie horyzonty intelektualne. Tak? Na przykład zacząłem wcześniej czytać jakieś rzeczy z gender studies, o feminizmie i tak dalej. Zbudowała się we mnie jakaś taka pożywka, taki impuls myślowy, nawet taka trochę fascynacja tą drugą stroną, że się zacząłem czytać, żeby wiedzieć, jak oni myślą, jak oni interpretują świat. Nie ma żadnej szczepionki na radykalizm, czy to prawicowy, czy lewicowy. No, odporność różnych jednostek jest całkowicie różna. Ja nie jestem w stanie podać jakiejś uniwersalnej recepty na to. Przede wszystkim trzeba pokazać alternatywy, tak? Znaczy, to może być trudne właśnie w wieku kilkunastu lat, ponieważ nastolatek często się zafiksuje na czymś jednym, uważa, że jest mądrzejszy od całej reszty, że znalazł tą ekskluzywną drogę życiową i tak dalej. Ludzie, którzy przez to przechodzili, byli motywowani chęcią
znalezienia jakiejś fajnej przynależności, tak, do jakiejś fajnej grupy, tak jakby subkulturowej i wielu osobom to szybko po kilku, nie wiem, po 2-3 latach potrafiło przejść, potrafili właśnie dostrzec ten błąd. Byłem podatny na to i cały ten romans trwał około 5 lat, powiedziałbym, z różnymi organizacjami. Żałuję tego, że włożyłem tyle wysiłku w poglądy, środowiska, organizacje, no, które uważam za obecnie całkowicie mi obce, nawet za w wielu wypadkach po prostu antyludzkie. Tak? I jeśli wstyd dotyczy, to jeśli mam jakiś wstyd, to dotyczy tego właśnie takiego wewnętrznego, nie wiem, rozliczenia z samym sobą.